Rzeczywistość to jest takie wyobrażenie, co do którego się wszyscy zgadzają. No i wtedy jest oczywiste. Jeśli wszyscy myślą tak samo, no to tak właśnie jest. Tylko, że jeśli mamy jakieś niedobre informacje, to może się okazać, że to właśnie nie jest prawda. Mission failed. Teraz się zajmiemy już rzeczywistością od takiej strony bardziej technicznej. I zróbmy pierwszy eksperyment. Uwaga! Jakiego to jest koloru? Chyba się wszyscy zgodzą, że jest czerwone. No a czy to jest czerwone dlatego, że takie jest? No nie. Jest czerwone dlatego, że naszemu mózgowi się tak wydaje. A dlaczego naszemu mózgowi się tak wydaje? No bo tak już został ukształtowany, nieważne. Tak naprawdę to jest po prostu jakaś materia, która jakoś tak została zaprojektowana, żeby pochłaniać wszystkie odcienie światła oprócz czerwonego. I czerwony odcień światła odbija i wtedy ten odcień trafia do naszego oka i wtedy nam się wydaje, że to jest czerwone. No. No a światło to tylko takie cząsteczki, fotony, co gdzieś tu wszędzie latają i się odbijają od wszystkiego bardzo szybko, z prędkością światła i sprawiają, że właśnie widzimy to tak jak widzimy. No a zastanówmy się, jakiego koloru to będzie jak wyłączę światło, patrzcie. I jakiego jest koloru? No żadnego, bo jest ciemno jak w tyłku, jest czarne, wszystko jest czarne. I uwaga, zapalam znowu. I co? I znowu jest czerwone, widzicie? Chodzi o to, że te fotony tu latają, wszędzie się odbijają i później wpadają nam do oczu i pokazują jakiego jest koloru, a jak nie ma światła, to jest żadnego koloru. Światło to tak ogólnie jest białe, tylko że się może rozbijać, rozszczepiać na całą paletę kolorów, tak jak na okładce tej płyty, albo jak się tam tęczusia robi, czy coś, to właśnie widzimy, jak się światło rozszczepia. Naturalnie dla nas jest tak, że czasami jest jasno, no bo mamy słoneczko, które nam świeci i się go nie da wyłączyć. No nawet w takiej książce napisali, na początku stała się światłość. No bo gdyby jej nie było, to by nic nie było. To samo słoneczko świeciło dinozaurom i później świeciło tym koczowniczym ludziom i Jezusowi to samo słońce świeciło i dzisiaj nam świeci. A dzisiaj to już żeśmy się nawet nauczyli sami robić sobie to światełko tam z elektryczności czy tam wcześniej z ognia. No i to słońce też tak z ognia nam daje to światło, można powiedzieć, tylko takiego dużego. Chociaż też tak, no nie do końca. Tak naprawdę to się to światełko robi z energii. To słońce to jest taka wielka elektrownia atomowa, można powiedzieć, gdzie cały czas wybuchają właśnie atomy. Fuzja jądrowa zachodzi w atomach wodoru, czyli takie cały czas wybucha i dzięki temu mamy ciepełko i mamy światełko. No a kiedyś jak już się skończą te atomy wszystkie wodoru, co tam w nim są, no to wtedy zgasnie. W świecie, jakim żyjemy, rzeczy są takie, jakimi je widzimy, a nie takie, jakimi są. I do tego już musimy przywyknąć, no bo co by nam dało, jakbyśmy wiedzieli i widzieli rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, skoro nikt inny ich takimi nie widzi. Which direction is directly opposite to east? North. Od tego jest społeczeństwo, żeby się z nim zgadzać, co do tego wyobrażenia rzeczywistości. Jak mamy jakieś inne, to znaczy, że z nami coś jest nie tak. Można ewentualnie czasami troszeczkę wyprzedzać to całe społeczeństwo, ale tylko o tyle, żeby nas jeszcze mogli tam dogonić i wtedy nas nazywają wizjonerami. No a czym te wszystkie
jakie rzeczy tutaj są naprawdę. Tak naprawdę to one są materią. Materia właśnie nas wszędzie otacza dookoła, a gdzieś tam dalej jeszcze nas otacza antymateria, ale o tym tam za wiele nie wiemy i to nie ma się co zagłębiać. Materia ma to do siebie, że może występować w różnych postaciach, albo jak to się mówi, w stanach skupienia. A stan skupienia to, jak sama nazwa wskazuje, jest stan skupienia cząsteczek w tej materii, jak one tam są poukładane. Ale czym na przykład jest ogień? Ogień to jest też taki trochę stan skupienia pomiędzy gazem a plazmą, coś takiego, coś takiego, to tam długa historia. W każdym razie jest jeszcze ta plazma, o której właśnie za wiele nie wiemy, no bo zbyt często nie występuje tutaj u nas na planecie. Ale musicie wiedzieć, że plazma to stanowi 99% całej tej widzialnej materii we wszechświecie i jest bardzo dużo. Nasze słoneczko na przykład się składa z plazmy. Stan skupienia zależy od takich różnych okoliczności, temperatury albo od ciśnienia i tak dalej. I czy to był przypadek, czy jakiś taki wielki zbieg okoliczności, że akurat trafiliśmy na taką planetę, gdzie te warunki są dla nas ok? Według mnie nie. Te warunki są ok, bośmy się w nich ukształtowali, to one nas uwarunkowały, a gdybyśmy się gdzie indziej urodziły, to by nas inne warunki ukształtowały i byśmy byli pewnie jacyś inni. Nie jest powiedziane, że wszystkie organizmy muszą akurat oddychać z tlenem. Jak mamy tą naszą sztuczną inteligencję, no to przecież ona nie potrzebuje chyba żadnego tlenu do życia. Potrzebuje energii elektrycznej, no bo żeśmy ją tak stworzyli. No i już się dowiedzieliśmy, że wzrok nie jest jakimś bezbłędnym źródłem informacji o rzeczywistości. A tam na dole dam wam też jakieś linki, możecie sobie takie tam różne sztuczki porobić, żeby oszukać wzrok i mózg i takie tam różne. A teraz spójrzmy na dźwięk. Dźwięk to przecież też tylko fala rozchodząca się w przestrzeni. Możemy sobie wyobrazić, tak jakbyśmy kamień wrzucili do wody i się rozchodzi, takie fale się rozchodzą. No i ta fala się tworzy w wyniku drgania jakiegoś przedmiotu, no każdego, na przykład tego. Oj, to było słabe drganie, tylko jedno, no bo nie jest sprężyste. Ale już na przykład to może drgać, o, jak zrobię tak. O, też słabo, ale jak będzie dłuższe... Ale tam nie działa, choć wiecie o co mi chodzi. I to drganie po prostu tworzy falę dźwiękową, a ta fala dźwiękowa uderza nas w membranę w uchu i ta membrana też zaczyna drgać. I chodzi o częstotliwość tego drgania, już wtedy mózg sobie tam resztę jakoś rozkminia, co to był za dźwięk i o co chodziło w tym wszystkim. Congratulations, you are also safe tonight. No i to, że rozumiemy język ludzki, przecież nie jest niczym niezwykłym, żeśmy sobie porobili tam różne symbole w różnych językach, a że każdy ma podobne tutaj te strony głosowe, które te powietrze wprawiają w drganie, no to każdy potrafi w miarę podobnie mówić. That's to say, we confuse signs, words, numbers, symbols and ideas with the real world. No ale ten nasz język tośmy już tak sobie wykombinowali, że potrafimy wszystko opisać, a nawet potrafimy opisać coś, co nie istnieje, ani nic, bo taki mamy skomplikowany nasz język. No i mamy tam jakieś swoje pasmo dźwięków, które potrafimy zarejestrować. Tam od 20 Hz do tam 20 kHz czy coś takiego. W niektórych zwierzątek nawet nie usłyszymy żadnego dźwięku, pomijając to, że ich nie rozumiemy. Jakiś nietoperz czy wieloryb, to na innych falach nadają, że w ogóle nie słychać co tam się dzieje, no bo nasza membrana nawet nie potrafi tak zadrgnąć, żeby nasz mózg tam usłyszał cokolwiek. No to teraz dotyk. No przecież dotyku nie można oszukać. Jak czuję, to czuję. No jak można by było oszukać? I też się mylisz. Chodzi o to, że te bodźce, które dotykowe, też są tylko po to, żeby nasz mózg je jakoś interpretował. Żeby nas na przykład ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Wszystkie nasze zmysły są nastawione na to,
żeby pozwolić nam przetrwać i być konkurencyjnym wobec innych organizmów. Jak położymy rękę na ogniu, to musimy czuć, że on jest gorący i musimy cofnąć szybko rękę, no bo byśmy się spalili, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby przetrwać i się nie spalić. I don't know, we made brownies, and I think we're dead. Time is going by really slow. To wszystko, co się tam dzieje, to się nie dzieje tak zupełnie obiektywnie, tylko jest interpretacją naszego mózgu tego, co się wydarzyło. Rzeczywistość może być iluzją, tylko powstającą w naszej głowie na podstawie jakichś tam właśnie doświadczeń czy bodźców zmysłowych, które są odbierane przez nasz mózg i wtedy dopiero nasz mózg kreuje rzeczywistość taką, jak widzimy. No i mamy to wyobrażenie. Iluzję, co do której wszyscy się zgadzamy i to jest nasza rzeczywistość. Jest nawet taka teoria filozoficzna, się nazywa solicyzm, ale już tam nie będę wam dokładnie o tym mówił, bo to jest takie straszne, że aż niedobrze się robi i to nie dla dzieci chyba nawet jest. And this is a game. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. No, ale skoro nasz mózg ma coś do interpretowania, no to musi coś istnieć, coś, co można zinterpretować. No i wychodzi na to, że tą jedyną rzeczą, która naprawdę istnieje, jest informacja. Dziwne, co? Wszystko, energia też jest swego rodzaju informacją. Energia może być równie dobrze materią według Einsteina, więc materia też jest informacją. No a wszystko, co nas otacza, jest materią i my też jesteśmy materią, więc wychodzi na to, że wszystko koniec końców jest informacją i to jedyne co pewne, że istnieje jakaś informacja. But what is information? Well, it seems to be fundamentally about order. The order of molecules in your DNA contain the information needed to make you. It is the order of zeros and ones streaming through the internet that contain all the information required to play this video. It is the order of letters that makes a word and the order of words that makes a sentence that carries information. So fundamentally, information seems to be about order. I w zasadzie ta informacja to ogranicza się tylko do tak lub nie. Zły lub dobry, włączony albo wyłączony. Nasz mózg też tak działa. Tam nie ma żadnego stanu pośredniego. Albo neuron wysyła impuls, albo nie wysyła. A nie może go trochę wysłać, a trochę nie wysłać. Nie ma tam żadnej skali szarości. Albo tak, albo nie. I dopiero kombinacja miliardów tak i miliardów nie tworzy właśnie to wszystko, co pomiędzy. Most patterns in nature and most patterns in things that we encounter are somewhere in the middle. If we think about what your perception is right now, it's a mixture of randomness and order. And it's capturing that balance between randomness and order that is A, quite difficult to measure, but B, it's also at this heart of this balance between explore and exploit. Egzystencja zależy od obserwacji. To właśnie tak trochę działa mechanika kwantowa, z tego co wiem. Naukowcom się wydaje, że te kwarki, czy tam leptony, czy te malutkie cząsteczki się inaczej zachowują, kiedy są obserwowane przez naszą świadomość, a inaczej, kiedy nikt nie patrzy. Skład Schrödingera, czy jakieś tam kwarki przez szparki przelatujące czy coś. No i to spostrzeżenie się wydaje takie trochę niebezpieczne, no bo jeśli tak się dzieje na poziomie takim kwantowym, no to dlaczego to by się też nie miało zgadzać tutaj u nas? Jak w takich grach, że tam gdzie patrzymy tam jest świat, a tam gdzie nie patrzymy tam go nie ma. No jak w GTA, jesteś gdzieś tam idziesz i widzisz świat przed sobą, ludzi, samochody, coś tam, ale tego co tam po drugiej stronie miasta jest, to nie ma wcale tego. Dopiero się tworzy, kiedy tam dotrzesz. Renderują zależnie od tego, gdzie oczy gracza patrzą. And I mean, like the strongest argument for
for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. Да, і та ця теорія тієї симуляції, ну то бrzmi trochę strasznie, ale jeszcze straszniej brzmi to, że nie ma żadnych naukowych dowodów, żeby zaprzeczyć tej hipotezie. Tylko najważniejsze jest to, że to dla nas nie ma żadnego znaczenia. Jeśli to jest symulacja, no to tylko tą symulację mamy, nic więcej, nie ma co sobie zawracać z głowy, czy to jest prawda, czy nieprawda. Dla naszej świadomości to nie ma żadnego znaczenia. Przerażające. Tu mam dla was pocieszenie. Mózg myszy ma większą moc obliczeniową niż nawet największe komputery, jakie żeśmy wymyślili. Kiedy rozmyślam, że kosmos jest tak wielki, wtedy dostrzegam swoją własną małość. Zamiast rozmyślać, lepiej się czymś zajmij. Więc jeszcze kawał drogi nam do tego, żebyśmy stworzyli jakiś komputer, który byłby tak mocny jak nasz mózg. A my nawet nie wiemy do końca jeszcze jak nasz mózg działa, więc w ogóle daleko nam do tego wszystkiego. Zresztą, gdyby nasz mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, to by znaczyło, że jesteśmy tak głupi, żebyśmy go nie zrozumieli i tak. Obecnie komputery nie mają porównania do możliwości naszego mózgu. No, ale ze względu na rozwój technologii może się to szybko zmienić. No bo już żeśmy stworzyli pierwsze komputery kwantowe. Rozwój tej technologii doprowadzi do tego, że w ciągu kilku lat możemy mieć komputery o 1 000 000 razy większej mocy obliczeniowej niż te obecnie oparte na tej binarnej metodzie zapisu danych. Ta rzeczywistość, jaką ją widzimy, to jest tylko metafora i nie ma co się zastanawiać nad tym, jaka jest prawdziwa rzeczywistość, bo nie ma to dla nas znaczenia. Tak naprawdę nasze życie jest takie, jakie uważam je nasze myśli. Ktoś tak powiedział kiedyś, że nasze myśli tworzą nasze słowa tworzą nasze czyny, a nasze czyny tworzą nasze nawyki, a nasze nawyki tworzą nasz charakter, a nasz charakter jest naszym przeznaczeniem. Twoje szczęście jest tylko w twojej bańce. Reality hits you hard, bro. A, i jeszcze super ważne, pamiętajcie, żeby nie dać się ogupić systemowi, polityce i takim tam różnym rzeczom, pierdziołom. Nie patrzcie na to. Musisz walczyć, tam się wkurzać, że nie wychodzi, żeby na koniec mieć satysfakcję z tego, że udało ci się to zrobić. Jak już osiągniesz cel, to wybierz sobie następny i tak w kółko. Żeby być usatysfakcjonowany na koniec życia, musisz być usatysfakcjonowany na koniec dnia. Więc róbcie, działajcie, pracujcie i trzymam za was kciuki. Będziemy wszyscy szczęśliwi w tej naszej tam rzeczywistości. Hejka! Zawsze ma jakiś sens. Powiedz Zord, powiedz point. Daj całuska tej rybce i dzwoń. Halo? Nad sensem życia nie rozmyślaj dłużej, więc na karuzeli razem ze mną kręć i kręć. Na ośle biegnij, a na pewno coś zdarzy się. Powiedz dar, powiedz dar, powiedz dar. Już wiem. Mój stan jest po prostu wynikiem fatalnej kombinacji braku żelaza połączonej ze strachem przed tym gamoniem.